Witam serdecznie, oczywiście 2 sierpień 2025 rok. Światło zapalone, kawa jest, wszystko jest. No więc już jestem. Witam Reginę i Roberta. Witam bardzo serdecznie. Oj, dzisiaj dzień dziwny, bardzo dziwny dzień, a w dodatku ja nie wiem, czy będzie widać. Światła się palą? Za to, jak przesunę lekko, to się nic nie stanie chyba obrazowi. O, są. Światełka tu się palą. Także ogień już jest, wszystko jest. A dzisiaj sobie zrobimy taką małą historię co do powstania warszawskiego. Pokażę Wam, bo wczoraj pokazywałem, ale to tak delikatnie bardzo, a dzisiaj już tak na serio. Pokażę Wam, jak to wygląda. A to jedno, co mnie najbardziej irytuje. I powtarzam to dosłownie, że ktoś neguje mnie to, co by mogło się stać. I co się działo w czasie powstania, już najbardziej przykrą rzecz było wyjście, już jak Niemcy zorganizowali to wyprowadzanie całego tutaj społeczeństwa i pchanie wszystkich do Pruszkowa. No i tak jak mama opowiadała, no to w każdą piwnicę rzucano granaty i tym nie wiem jak to nazwać, to nie był napalm, były te butle z tym gazem i tym ogniem, tam podpalano każdą, tam się chowały dzieci, tam się chowali ludzie, bo nie wiem ile we Warszawiaku przetrwało, bo wiem, że przetrwali, słyszałem o tym, że niektórzy w gruzach tam gdzieś potrafili, ale także potem i to, co najgorsze, że to nie robili wcale Niemcy, tylko to robił to Waffen SS ukraiński. No. Zarośnięci w tych czapeczkach swoich, słuchajcie, to było przerażające. To było przerażające, także tutaj po prostu ja potem znam całą historię tego właśnie, co się z nimi stało potem, z tymi, którzy właśnie tam byli, bo akurat tak się niby oddano, nie, nic nie oddano, tylko ale to kiedy indziej będziemy sobie o tym rozmawiać, bo to jest bardzo ciekawa historia, ale to nie związana z powstaniem warszawskim. No i powstanie warszawskie oczywiście niby upadło. Tylko co by było, jakby nie upadło to powstanie warszawskie? Rosjanie by zrobili Ostaszkowo i to takie, że to się w głowie nie mieści wtedy. Bo to co tu grywać? Nic nie kłamie historia, tylko pokazuje i co by było. Gdyby nie to, że alianci poprosili Stalina, żeby wypożyczył po prostu lotniska, czy pozwolił lotniska. Absolutnie nie. Zresztą mój wujek, ja o tym opowiadam, że już byli wszyscy w samolotach, już lecieli do Gdyni. No i okazało się, że Rosjanie przyspieszyli front. Bo wiedzieli, że wejdą do Gdyni. Przyspieszyli po to, żeby nie wylądowali, bo już wtedy było zaplanowane, że oni zajmą ten teren. No nie było wiadomo, czy Niemcy, co będzie z Niemcami, bo były różne plany co do Niemiec, ale w gruncie rzeczy, no między innymi dostaliśmy te ziemie tak zwane zachodnie od, no powiedzmy, że Rosjan, tak, no bo im się chciało Litwę, chciało im się Białoruś, chcieli
Ukrainę, ale to nie chodzi o to, tylko przede wszystkim chodziło im o te tereny bardzo żyzne i jeszcze jedna rzecz. No, pomyślcie o Zagłębie Donieckie, tak? No, Zagłębie Donieckie jest troszeczkę dalej, ale tutaj było też Zagłębie. To, które no, Łukasiewicz stworzył, tak? No więc wiemy, o co chodzi. Zresztą w latach 50, 58, 70 no nie pozwolono nam wiercić, ponieważ my spijaliśmy ropę. Znaczy, jak my ciągnęliśmy ropę, to automatycznie tam na Ukrainie spadał poziom. Znaczy, oni by musieli głębiej wiercić. No więc już wiemy, o co chodzi. No po prostu na tamte czasy, tamte tereny były lepsze. A nam dano tutaj, no wiecie, które tereny, wrocławskie, nie wrocławskie, to Śląsk. No w gruncie rzeczy bardzo dobrze, bo tutaj jest węgiel, to, tamto, dziesiąte, ale no i chodziło o plan Wisła, no, bez gadania. No i teraz wyobraźcie sobie, co by było, jakbyśmy nie mieli tego, tylko oni by weszli i byśmy nie zrobili tego powstania, bo lwowskie się nie liczy. Przecież co wy wiecie o lwowskim? Ci, którzy są stamtąd, to wiedzą. Ale też ja nie wiem, dlaczego lwowiacy o tym nie mówią. Ja rozumiem, że był komunizm, że był ten sowietyzm, ale nadal nie mówią. Dlaczego? No bo są z Polski B. Przyszli i dostali stanowiska, żeby milczeć. No taka jest rzeczywistość, taka jest prawda. Przecież ci wszyscy profesorowie z Lwowa czy z Wilna, którzy albo założyli Poznań, albo założyli Gdańsk, w Łodzi Akademię tą medyczną, zasilili wszystkie uczelnie. No i w ten sposób potem ich zaszantażowano, a w dodatku zaszantażowano ich dzieci. No. Więc sobie wyobraźcie, niech wam opowiedzą ci lwowiacy tak kawę na ławę przy pół litrze, jak to było. Jak ich szantażowano. Jak ich potem cały czas trzymano na muszce. No to co by było z warszawiakami? No, jak i tak Stalin wrócił front od Wisły. To nie jest takie proste sobie popatrzeć na to. Dobrze, mamy kosmogram ten, który jest dzisiaj, a to jest dzisiejszy kosmogram. Macie Słońce, Merkury. Merkury jest już za. Słońce jest 10, a Merkury jest 7. Czyli Słońce wyprzedziło, więc już jest ten epimedejski, możemy mówić prawdę. I jedziemy po ogródku astrologicznym oczywiście. Bach. I mamy powstanie warszawskie. 1/8 1944, godzina 17. I wszystko mamy wyraźnie pokazane. Zobaczcie, jak są skupienie planet. Jak wam się to podoba? Jedyna rzecz, która była błędna. Lew i Dłada Skorpiona. Słońca. Słońce, Lew, Dłada Skorpiona. Pogranicze życia i śmierci. To był mały błąd. Nie wiem, kto, może dowództwo, czy wybrano taki dzień. Faktem, druga sprawa. Front się zbliżał rosyjski. I był plan, że po prostu wyzwolić
przed wejściem komunistów, żeby bolszewicy weszli, ale już na wyzwolony teren. Nikt nie przewidział tego, że oni się wycofają, że pójdą ręka w rękę. Tak jak w 1939. Nikt się tego nie spodziewał. I wreszcie mam nadzieję, że pan Nawrocki wreszcie to wytłumaczy i nareszcie będzie to umówione na lekcjach historii. W tej chwili jesteśmy, powiedzmy, że skłóceni Związkiem Radzieckim. Czy Republik Rad, czy jak to tam się nazywało, cepem pogania. Ale wreszcie, dlaczego nie powiedzieć prawdy? Dlaczego ci Rosjanie, którzy tutaj mieszkają, a ich jest naprawdę bardzo dużo, mają nie znać prawdy, bo ci prawdziwi Rosjanie to oczywiście, że znają świetnie prawdę. Przecież ja nie wstydzę się, że mój chrzestny był Rosjaninem. I on świetnie znał prawdę. I był wielkim przyjacielem Polski i zresztą kiedyś opowiem. Był wielki człowiek. I jest w książce Wojna i pokój jego nazwisko. Jest jego nazwisko. Jak byłem, to aż byłem zaskoczony, że oni mają taką książeczkę, którą zrobił ten ich wielki hrabia. Dobra. Jest dłada skorpiona. Lew, czy ryk i pogranicze życia i śmierci. I faktycznie tak było. Ale było te 60 dni było w ogromnej wolności. To była ogromna wolność. Sobie nawet nie wyobrażacie, jaka to była wolność. Ciotka, która jest warszawianką, taką typową, bo jeszcze oni pochodzą, już nie żyje ciocia. Tak się podejrzewa, że ona jest z Grecji, ona prawdopodobnie przyjechała gdzieś około 700 roku, 1700, bo no co tu ukrywać, groby mają w najważniejszych miejscach w Warszawie, więc to nie jest rodzina jakaś słaba i zresztą nie pamiętam, którego park zajęto ich majątek, to był park, któryś, nie pamiętam, który, no mogę się dowiedzieć, no więc to bardzo stara warszawska rodzina, starsza grubo od mojej, bo moja nie tak wcześnie myśmy przybyli. My przybyliśmy dokładnie na początku, no co tu ukrywać, no tak się chyba, no troszeczkę wcześniej, po rozbiorach. Znaczy tutaj, no znaczy no za cara, ale nie tak dawno. No, nie jesteśmy jakąś taką rodziną, która jest, jak to się mówi, z pradziada, no trzecie pokolenie chyba nie, trzecie albo czwarte pokolenie. Może czwarte pokolenie. Nie wiem. Naprawdę. Mojej babci wujek. Albo wujek, tak, to był wujek. Przyjechał do Warszawy, dorobił się ogromnego majątku. To ja zresztą pokażę, zrobimy to, bo to jest bardzo ważna rodzina warszawska. To jest jedna zresztą jest opisana. Więc tutaj rody warszawskie i można ją znaleźć oczywiście w tych rodach warszawskich, bo ktoś to popełnił. Także tutaj żaden problem. I właśnie to jest ten, no powiedzmy, że kuzyn, który zginął jako pierwszy w Warszawie. Nie wiem, on chyba był oficerem albo podoficerem, po chorążówce albo był oficerem. Nie umiem na to odpowiedzieć i nie chcę, bo
ktoś z rodziny może i powie, co ty bujasz, to tam to był tym i tym. Więc wolałbym, żeby on odpowiedział, bo to jest bardzo ważna sprawa w historii naszej rodziny, no po prostu cały czas, jak to się mówi, byliśmy gotowi ale dlaczego się przeniósł no, prawujek, tak? Wujek mojej babci. Dlatego, że po prostu oni mieszkali w Kaliszu i po którymś powstaniu troszeczkę było niebezpiecznie, trzeba było uciekać. I dlatego się przeniósł. No, czy nie przeniósł, tylko uciekł z Kalisza. Przeniósł się do Warszawy, ale uciekając. No więc, jak to się mówi, za chlebem, za chlebem, za chlebem. No i dorobił się ogromnego majątku, ale to nie chodzi o to, bo to zostawmy. Najważniejsze to jest, jak wyglądała ta Warszawa. I popatrzcie teraz. Księżyc, Koziorożec, czyli ludzie, Koziorożec, czyli początek Koziorożca. Zobaczcie, w kole. Księżyc, gdzie jesteś? Pokaż się. Popatrzcie, tutaj wszedł do Koziorożca. I podejrzewam, że to był aplauz ludzi, że już ludzie nie wytrzymywali i chcieli tej wolności, tego statutu pięści wolnej pięści. Wiecie, o co chodzi. Wiktoria, chcemy tej wolności. I przecież to by się nikt nie spodziewał, że ten Polaczek, ten Stalin, ten, który miał ojca Przewalskiego, że to taka... A przewidywali to wszyscy, że to nawet Rosjanie. No dobrze, że ciekaw jestem, jakby był Trocki, jakby to zorganizował. Ten to dopiero był cwaniak z kulką w nosie. On by dopiero zrobił rzeź. I tam jeszcze kilku też było takich cwaniaków. To my robimy wielki błąd, że tego nie uczymy. My powinniśmy to bardzo dokładnie analizować. Uczniowie w szkole średniej powinni bardzo ładnie to zanalizować. To powinno być jeden z najważniejszych przedmiotów. My dzisiaj robimy z Adolfa Hitlera marionetkę, że on taki, że on taki, że on taki, że on taki. Stalin w porównaniu to jest dopiero cwaniak, dopiero morderca. To nie jadł mózgów tylko na śniadanie ludzkich, ale tyle, ile on zabijał ludzi dziennie, swoich też, Rosjan też. To jest najgorsze, że Rosjan też. I to Rosjanie wiedzą. To Rosjanie wiedzą, bo jak był ten wypadek tutaj z panem prezydentem Kaczyńskim, to autentycznie dostałem kilka telefonów od Rosjan z podziękowaniem, że ponieważ w tych lasach były groby ich rosyjskie groby. To było takie miejsce, wiecie, taka Workuta. Wywoziło się tam ludzi, strzelało się, a to czy Rosjanie, czy nie Rosjanie, czy tam Litwin, czy Łotysz, czy Estończyk, nieważne. Grunt, żeby dostał kulę w głowę. I to jest takie miejsce. Tam jeżeli by przyszło przyjechali archeolodzy, to by musieli chyba ze wszystkich państw, tych, które brały udział w II. Nie wiem, czy tam by Japończyków nie było. Mimo że Japończycy byli po tej samej stronie, co Niemcy, no ale tam o Kuryle szło, tam zawsze o coś szło. Ale podejrzewam, że Japończycy też tam mogli być zakopani, jak to się mówi. Nie jestem pewien, ale wszystko jest możliwe. Jeżeli aktora naszego tam wykończyli, który był Szwajcarem, no to wiecie, o co chodzi. No, festiwal teraz im tam zrobiono tego aktora. Dobrze. Także
No musicie wiedzieć o tym, poszukajcie sobie kogo, bo nie będę opowiadał wszystkiego, bo to, no, słuchajcie, opowiem wszystko i nie będzie ciekawie. Przyjdzie moment, będziemy opowiadać, będziemy rozmawiać, będziemy pokazywać, będziemy myśleć i to. To jest, nie to chciałem. O, teraz. Mamy Słońce, tak? Teraz od Słońca następną, zobaczcie, gdzie jest Merkury. Pokazywałem wam Merkurego, czyli sprzed. Jak przed, to jest taki, zaraz wam powiem, Merkury jest 4,57 panny, czyli to jest tu. To zobaczcie, zwróćcie uwagę, jak daleko wybiegł i jaka była propaganda i niepotrzebnie, gdyby był z tyłu, by było lepiej. By było lepiej. A tak to, żeśmy po prostu, krótko mówiąc, już ten Merkury do przodu. My Polacy jesteśmy naiwni. To trzeba przyznać. To jest naród naiwniaków. Wszystkie odkrycia, jakie żeśmy zrobili łącznie z Łukasiewiczem, czy w walkach o wolność, nigdy nie zaszantażowaliśmy tych krajów. Chcecie? Dobrze, ale musicie coś dać. Chcecie? To proszę. Kościuszko tego nie zrobił. Puławski zginął. Rodzina Puławskiego się nie domagała. Dzierżyńskiego się nie domagała rodzina, bo się wstydziła. No bo to trzeba się wstydzić tutaj w tym wypadku. Potem następnie Łukasiewicz też nie zabrał pieniążków za to, że tą ropę przedestylował i nauczył, jak się robi. Niby to się mówi, bo on tylko lampę naftową. Jaką lampę naftową? Przecież to od lampy naftowej to co? Za każdą baryłkę byśmy mieli tam jakieś parę groszy, to byśmy byli bogaci od Szwajcarii. W tej chwili, bo w rzeczywistości od Argentyny, ale przecież wszędzie ta ropa była. Jakbyśmy, zresztą, a cukrownię to co zrobiliśmy? Zniszczyliśmy cukrownię. Był taki poseł Janowski, to mu podali coś tam, żeby poskakał. Posłuchajcie go, to zobaczycie. Ile było tych cukrowni? 70% rolników w Polsce hodowało buraki cukrowe, bo był to interes. Przecież ja jeszcze pamiętam, jak były, nigdy nie byłem na wykopkach buraków cukrowych, bo to przecież późną jesienią się wykopywało, ale przecież wszędzie były te buraki cukrowe. Kukurydzy tyle nie było. A buraki cukrowe kompletnie wszędzie było, bo przecież to były wysłodki i krowy uwielbiały te liściki, bo to słodkie i potem te wytłoczki. Świnie też to jadły. Świetny interes. Gdzie to jest? Żeby takie coś zmarnować? No to trzeba było dać narkotyki panu. No więc co się dziwicie? To teraz pokażcie mnie drugi taki durny naród. Począwszy od cukru. A kto sprzedał niebieski laser? Jak się trząsł, żeby sprzedać? W tej chwili Polacy, już ci młodzi Polacy potrafią pojechać do Hiszpanii, założyć firmę. Ten, co samoloty robi, te takie, nie wiem jak to nazwać, taki motocykl powietrzny, czy jak to, do Włoch. Bo jakby tu zrobił, to by... Przecież znałem tego, który zrobił tą przęśniczkę, ten helikopter, ten samolot w Łodzi. Janowskiego znałem. No i co? Co z nim zrobiono? Czy w ogóle pozwolono mu produkować tą prześniczkę? No, to był komunizm. Ale jak oni potrafili wypaczyć umysł, to się w głowie nie mieści. I do dzisiaj potrafią. I jeszcze wierzycie? Jeszcze chcecie?
No Dorota dzisiaj, właśnie, witam Dorotę, Renatę, Annę, Roberta też widziałam i Reginę też. Także wam to, wy już, oczywiście, że was witam, ale macie dokładnie, tam łapek mało mam, świntuchy. Słuchajcie, naprawdę patrzcie na to. I teraz jak mówi ktoś o powstaniu warszawskim, że to było złe, niech spojrzy przez perspektywę do dzisiaj. Do dzisiaj, bo właściwie zobaczymy. Ja nie mówię, że tutaj pan Nawrocki coś zrobi, ale możliwe, że od pana Nawrockiego to po raz pierwszy. Ja dzisiaj oglądałem piosenkę. Szkoda, że jej nie zatrzymałem, ale nie, bo bym się bał, że mi znowuż tam ten YouTube coś tam zrobi. Chłopak śpiewał. Na początku byłem zły troszeczkę na tą piosenkę, bo dlatego, że ja nie lubię takich piosenek patriotycznych, wiecie, tam Nawrocki wygra, to tamto, uklęknie, pocałuje żonę, to tamto. Jeżeli faktycznie tak zrobi, że będzie klęczał przy przysiędze, nie wiem, czy się klęczy, czy nie, chyba żaden prezydent nie klęka, chyba że w kościele, no to tak, ale czy to będzie w kościele, to nie wiem, bo możliwe, że ta główna inauguracja, wiecie, to będzie w kościele. Nie wiem, nie znam. Nawet dlatego was proszę, że jeżeli to spisujcie co do minuty, sekundy, bo to jest bardzo ważne, bo wtedy zrobimy sobie kosmogram. Ja będę czytał, co wy tam będziecie robić i zrobimy to co do sekundy. Dlatego, że jak zrobimy co do sekundy, będziemy mogli tak jak ten kosmogram sobie popatrzeć na niego, zobaczyć jak on wygląda i zobaczyć. Ja teraz za chwilę zrobię tranzyt na dziś, tutaj na ten kosmogram, czyli dokładnie ten 1 sierpień, ale 2025 rok, na godzinę 17, żeby się osiepło i zobaczycie, jak to będą planety, bo przepraszam, ale dzisiaj prawie pół dnia zmarnowałem, jak to zrobić, bo wpadłem dosłownie na 2 godziny przed. I mówię, zrobię jeszcze ten. Nie warto. Lepiej zrobić tranzyt, bo chciałem na Polskę. Nie ma sensu na Polskę. Nie ma sensu. Ja mogę to zrobić z Polską, ale po co? To było wczoraj. Nie ma sensu. Lepiej zrobić ten na ten, dlatego że jesteśmy w tym samym punkcie. Ci nasi, no nie można powiedzieć nasi rodzice, tak, czy nasi dziadkowie. No mój dziadek zginął, tylko nie w Warszawie, bo zginął w obozie. Po Warszawie, po Pruszkowie. Jeszcze wam coś opowiem ku takiej jasności, bo tutaj podejrzewam, że warszawiacy też są. Bardzo ładnie się zachowała rodzina Wedla. Rodzina Wedla, w ogóle Niemcy, jako Niemcy, ci tacy, wiecie, patrioci, jakby ci, którzy czuli, że Hitler to jest kawał drania i łobuza, to po prostu wołali przez megafony, że proszę się zgłosić, proszę się zgłosić. Akurat moja babcia, nie wiem, jakie tam miała koligacje z tymi rodziną Wedel, tak, Wedel, rodziną Wedla, tak. Bo i tak się do dziadka mówiła, że idź tam i może idźmy tam do nich. A dziadek nie, ja pójdę do pracy, Niemcy będą szanować, bo Niemcy lubią pracę. Tak, lubią pracę i on znalazł się w kawiarkach chodzi. Niemcy lubią to, no tak jak jego brat. Tak jego brat był przecież na tych robotach. Zresztą jak kiedyś pojadę, akurat mam taką książkę, może ją lekko sfilmuję. Zobaczymy. Nie wiem, czy w tym roku zdążę. Może z
ciocią porozmawiam na ten temat. No może zaczniemy czytać jakoś aktorsko, zrobimy to. Zobaczymy. Na razie nic nie mówię, bo to też ale to nie jest warszawiak. I tutaj no, dziadek myślał, że po prostu Niemcy są, wiecie o co, nie są tak okrutni. Ale okazało się, że to nie są ludzie, dla mnie to są bestie. Każdy Niemiec jest dla mnie w tej chwili to, co mówię, każdy Niemiec maturzysta powinien od granicy niemieckiej to na piechotę zapierniczać i to jeszcze, ja nie wiem, czy czasami nie na bosaka po tym, jak się po tym szudrze, nie wiem, jak się nazywają te kamienie, co się, jak są tory, wysypuje. Nie jestem pewien, czy nie. To trzeba by przemyśleć. Każdy, nawet jak jest Niemiec, no ten kolorowy tak zwany, to ten tęczowy, czy tam jakiś, to tym bardziej. I to jeszcze powinien dostawać tak zwane oklaski. Ścieżkę zdrowia, o tak to nazwijmy. Tak, żeby czasami mu coś nie odbiło, bo te mieszanki wszystkie, które są, tak zwane Volksdeutsch, tak jak to Niemcy mówią, to są najgorsi ludzie, jacy mogą być. Ja nie mówię że są mieszanki, bo u nas w Polsce, w Łodzi było oczywiście, że rodziny niemieckie, które szalenie szlachetne, chociażby Scheiblerowie, Gromanowie, to tam nie było żadnego takiego, żeby wszedł DSS. U nas wszedł Leonard. Leonard faktycznie, Leonarda syn, z tym, że to nie był Niemiec. Oni byli chyba albo Holendrami, bo oni mówili po francusku w domu. Oni nie mówili po niemiecku. Mój ojciec razem z nim studiował medycynę i no, jak to się mówi, wydało się. On był chyba na pierwszym albo na drugim roku i go wydalono po prostu z Akademii Medycznej i on wyjechał do Paryża. W Paryżu skończył studia medyczne, jest lekarzem, a jego syn przyjechał tutaj do fabryki, a ja tam pracowałem w tej fabryce. I znaczy, żeśmy się poznali po prostu wcześniej. Ojciec mój poznał mnie z nim razem, bo przecież on przyjechał do mojego ojca jako do ojca przyjaciela, ponieważ nie wiem, czy on się nie bał, ten Leonard, bo wiem, że jeden przyjechał do Łodzi, ale to nie był bezpośrednio tylko kuzyn Leonarda. To wiem, że on mówił, że jest synem, ale to nie był wcale syn, tylko był kuzyn. Także Leonard Kopytko, tak go nazywano tutaj w Łodzi. Jaki fabrykant dziwny. A propos Niemców, mówię tutaj w Łodzi, bo w Warszawie no sporo było tych niemieckich rodzin, które były po stronie polskiej, walczyły i zginęli za polskość. Ja już nie będę wymieniał nazwisk, bo po co? No, potem mi zaczną wykrzykiwać, że ty ze mnie zrobiłeś Niemca albo coś takiego. Tak ostatnio. Jak chcecie się dowiedzieć, to jakie macie nazwisko i skąd pochodzi, to wejdźcie w rodzinkę. I w rodzince normalnie wam pokażę gdzie, mniej więcej skąd jesteście. No i znaleźliśmy się w rodzince i tam kolega właśnie wpisuje swoje nazwisko. Miejsce narodzenia, nazwiska Berlin. Mówi, moje nazwisko niemieckie, a kończące się na ska. Na ska, normalnie tak polskie nazwisko.
A na ska i przepraszam, na ski, kończące się na ski. I dokładnie tak samo brzmiące nazwisko w Niemczech. Był tak zaskoczony, mówi, niemożliwe, żebym ja był, mówi, z pochodzenia Niemca. Mówi, jak to jest możliwe? To oni coś fałszują. Nie potrzeba mieć takiego nazwiska jak Miller, czy tam jeszcze jakiś tam Hanslik, czy tam jeszcze jakiś tam Gepke, czy jeszcze jakiś inny. Piękne nazwiska, jak jest to Powstanie Warszawskie, ten film. Słuchajcie, te nazwiska w tym serialu Powstanie Warszawskie, słuchajcie, autentycznie moja mama mówiła o tych nazwiskach. Autentycznie te nazwiska, te niemieckie, które były tam wymieniane, autentycznie to są niemieckie nazwiska. Tak jak w Klosie to jest bzdura, w Sztyrlicu też są bzdurne te nazwiska. Oczywiście, że one są prawidłowe, wszystko, ale tu w Warszawie autentycznie, jeżeli był ten reżyser, to skąd on miał tak dokładny scenariusz, łącznie z nazwiskami, kto z kim, w jakim stopniu, wszystko. Autentycznie. To jest ten serial, słuchałem go i po prostu nie wierzyłem aż. Nazwiska, które pamiętam, jak moja babcia, czy moja ciocia, czy mój wujek, czy moja mama opowiadała z nazwiskiem, ten to był taka świnia, albo tego, to tam mówi tą Niemrę, mówi o Golini, mówi chłopcy wciągnęli do bramy i maszynką tam ogolili na krótko, bo tam coś tam. Tak robiono i to chłopcy z narażeniem życia. Mojej mamy koledzy, no. Z tym, że tak powiedziała, nie pamiętam, jak on miał na imię. Nazwisko typowo niemieckie, a wielka rodzina Hubke, wielka rodzina polska. Zginął po prostu w powstaniu. Mama do końca życia swojego nosiła w tym portfelu, czy w swojej tej fotografię jego. Przepięknych, znaczy, mówię jako mężczyzna, no ale przystojny, no nie, to młody chłopak, ale no piękna twarz, naprawdę piękna twarz i zginął. I zresztą cała ta klasa była wspaniałych ludzi i ta grupa, ja nie znam, kto chodził na komplety, tylko znam dwie osoby, dwie dziewczyny, które chodziły na komplety, znaczy tutaj podczas Powstania Warszawskiego były te, bo wcześniej mama chodziła do sióstr, ale babcia zabrała ze względu na to, że to było dosyć daleko, no bo mieszkała tak jak jest Pałac Kultury, właściwie to na tym terenie Pałacu Kultury, nie, sam budynek nie, tylko jest to skrzyżowanie jest takie, to właśnie tutaj, a przecież siostry to tam koło Bartyckiej, bo akurat ja tam muszę się wybrać, bo z ciekawości po prostu, czy są dane, czy nie są dane, bo zresztą to też była bardzo duża przyjemność, jak moja ma. Nie wiem, jak to powiedzieć, bo to jest. Siostry przechowywały także bardzo dużo Żydówek. Ja zresztą o tym mówiłem, bardzo dużo było tam koleżanek. Potem po wojnie, no to wreszcie, znaczy wyszło jedna ciocia, druga ciocia, z tym, że to są moje ciotki. To są autentyczne ciotki, ponieważ tam były też, nie wiem, czy nie mam takiego kontaktu dokładnego, ale to kiedy indziej opowiem, to jak będzie powstanie, wiecie, to drugie, które było pierwszym powstaniem. No i teraz patrząc się na to tutaj no to mamy tego Merkurego, a pomiędzy jest Jowisz. Zaraz zobaczymy, gdzie jest Jowisz. Jowisz jest 1,25, no, czyli to jest Jowisz. Czyli popatrzcie, jest Słońce i teraz, jeżeli byśmy tak interpretowali, a wolno tak interpretować, jeżeli mamy Słońce, od Słońca idziemy w tą stronę, czyli napotykamy Jowisza. Jowisz.
Jowisz jest w Dładzie. Zaraz wam pokażę, tak będzie łatwiej. Jowisz, pokaż rogi. W Pannie i w Pannie, czyli na samym początku. I Merkury jest w Pannie, w Wadze. Waga to negocjacje, więc wielkie negocjacje, wielkie słownictwo, wielkie prawo i wielkie to wszystko. No i macie tutaj propagandę. I teraz zobaczmy następnie tutaj mamy Pannę, to będzie, tutaj jest Merkury, ale także powinien być w Pannie. Zaraz zobaczymy, tak będzie łatwiej. Tutaj mamy Pannę i teraz Pannę mamy 4 coś i teraz mamy Pannę. Tutaj mamy Jowisza mamy 1 coś i mamy w Pannie jeszcze mamy Saturna, tak? Saturn jest 5 coś. No więc zobaczcie, jeżeli teraz tutaj idziemy, mamy Słońce, Jowisz, to tutaj, a gdzie jest ten Saturn? Saturn jest tu. Dlaczego w Pannie? Dlaczego tutaj tak kłamie? Ach, bo ja w Dładę wszedłem, a nie w Pannę. Ale w Pannie coś jeszcze jest. Tutaj mamy Jowisza, Marsa w Pannie mamy. Zaraz zobaczymy. Mars ile jest? Mars 12. Zaraz go zobaczymy. Mars 12. Tak, tutaj mamy ten 1, tutaj mamy te 4 coś. Tutaj mamy to Merkury jest. Zaraz, jak to jest? Zaraz. 4 to jest Merkury. Jeszcze raz. Merkury jest 4, 5, to prawie 5, to jest tu jest Merkury. Tutaj będziemy mieć, to będzie 12. Gdzie jest 12? Aha, to będzie Mars. Mars jest w Wodniku. W Pannie Wodniku jest Mars. Tak? Zaraz zobaczymy. Mars, pokaż się. Tak. Panna, Wodnik, Mars. Ojejku. To dlatego tak się mówi, że sanitariuszki były najważniejsze. Moja mama mówiła, że na każdym podwórku była tylko woda, a było troszeczkę tej wody, wszędzie były bandaże, wszędzie były prane bandaże, wszędzie, kompletnie wszędzie. I tak mówiłem, że był ten, no nie ukrywajmy, Żyd, mieszkał na tym podwórku, w tej kamienicy i miał taką bańkę spirytusu i każde dziecko dostawało, obojętnie ile miało, czy nawet, nie wiem, czy tam były mniejsze dzieci, ale każde dziecko dostawało łyżkę codziennie spirytusu i przez co nie było ani żadnej czerwonki, ani żadnej dezynterii. Te wszystkie dzieci były zdrowe. Wszystkie dzieci były, na tym podwórku były zdrowe. Wszystkie dzieciaczki. Dziwne to jest, ale także tutaj, jeżeli ktoś mówi źle o powstaniu, to musi się zastanowić naprawdę nad sobą, czy dobrze myśli, bo czy można było inaczej zrobić to, nie wiem, czy godzinowo, czy nie godzinowo, nie wiem, nie umiem odpowiedzieć, nie wiem, jak bym postąpił ja jako astrolog, kiedy bym był tam, bo tak jak mama mówiła, też było nie do wytrzymania. Ta presja wolności była nie do wytrzymania, a to było faktycznie zaledwie ile tam 40-60 kilometrów Rosjanie szli około 50 kilometrów dziennie. To oni gonili strasznie, Rosjanie. To nie jest prawda, że nie, że to była taka walka o metr. Nie, to w mieście tak było, a normalnie jak była tylko droga taka, to czołgi pędziły i oni jechali samochodami po drodze, a Niemcy zwiewali, ile fabryka dała.
To nieprawda, że tam były walki, że jakieś fronty, że się cofało. Nie. To nie tak jak teraz ta wojna na Ukrainie. Nie. To wcale nie tak wygląda. To wyglądało normalnie. Rosjanie pędzili strasznie, a w dodatku jeszcze jedna rzecz, że ta Armia Czerwona, która składała się tutaj, no to przecież to byli, krótko mówiąc, dzicy ludzie. No. Jak oni wpadli tutaj do Łodzi i jest, ja nie wiem, czy ja dobrze, Espanada, chyba tak to się nazywało, czy dziś to jest była taka obrotowa scena do tańczenia. Tam siedział Tuwim. Tuwim tam sobie pisał te wiersze swoje i tam chodził do tej Espanady. I ona jest mniej więcej tak blisko Urzędu Miasta. Po tej samej stronie, ja nie wiem, co tam teraz jest. Czy tam, wiecie, że nawet nie wiem. Przechodzę tam prawie 3 razy dziennie, a muszę zwrócić uwagę, co tam, bo ja jeszcze pamiętam tą Espanadę, jak tam jako młody chłopak, czy ja tam chodziłem? Nie, jakoś nie lubię, ja wolałem gdzie indziej chodzić. Tutaj jedna z dziewczyn, jedna z kobiet, bo to już nie dziewczyny, kobiet mówiła tam, na Moniuszki tam chodziłem, dlatego że przecież do Pałacu Młodzieży chodziłem na rysunek, no i do Honoratki było najbliżej. No to te Rosjanki przyszły w halkach. Wyobrażacie sobie, jak się ci łodzianie patrzyli na to? A przecież tutaj była ta Wanda Wasilewska i tam te wszystkie czerwone armistki, to wszystko było w Łodzi. To wszystko tutaj, zresztą tu sztab był łódzko-bydgoski, to chyba do tej pory jest. No, to było taka. No i jeszcze był ten nasz gołębiarz też, Moczar. No Moczar to akurat nie przyszedł, on był tutaj. On tam, ale no, było kilku takich cwaniaków. No dobrze, jedziemy, bo się rozpłaczemy do końca. Zaraz zobaczę, gdzie jeszcze była ta panna. Jeszcze tutaj jest ten węzeł, ale to zostawmy. No i Chiron także jest, tak? Chiron też jest. No tak, Chiron jest w pannie i słuchajcie, w Duadzie, zaraz wam pokażę. Chiron w Duadzie ryb. No to ewidentne ofiary. Też ewidentne ofiary. Naprawdę. To już jest. Nie ma co się dziwić, że prawie wszyscy zginęli. No bo to, co Niemcy zrobili na Woli, to się w ogóle nie da opisać. Całą dzielnicę wymordować? Całą? Wyobraźcie sobie, jak trzeba wyciągać ludzi. Niech mi nikt nie mówi, naprawdę ta wolność to była masada. Jeżeli ktoś wie, co to jest masada, to była masada. Albo przeżyjemy, albo nie przeżyjemy, to nie jest ważne. Grunt, żeby świat się dowiedział. My chwalimy się obozem, to, że wyszedł, że przyszedł, że to, tamto, w 10. Warszawa była ważniejsza. Najważniejszą rzeczą była Warszawa. I dlatego sobie bardzo cenię pana prezydenta Trumpa, że o tym powiedział. Był ten de Gaulle, który niby walczył z Vichy i to, tamto, w 10. Słowem nie powiedział. Brosti to tak. Brosti to jak przyjechał, ale Brosti to był po drugiej stronie. Przecież komuniści go nienawidzili, mimo to, że był komunistą. Bo dlaczego? Dlatego, że jego zastępca to był Polak, którego jak przyjechał, to go wyciągnęli prosto z więzienia. Kiedyś wam opowiem o nim. To jest po prostu
też nie do wiary. Komuniści komunistów wsadzali do więzienia. Zresztą jak byłem w obecności kaliningradzkiej, przyjaźniłem się z reżyserem teatru w Tylży, Marcelli, o nazwisku Marcelli, włoskie nazwisko. Jego, tylko teraz to jest jego ojciec. Tak, jego ojciec był komunistą i za czasów Mussoliniego zwiał do Rosji, no i się ożenił z Gruzinką. No i z tego powstał właśnie Marcelli. Marcelli włoskie nazwisko, no i to. Oczywiście, że go Stalin wsadził do więzienia. Oczywiście, że tak. Wsadził go do więzienia. Także on tam wszystkich wsadzał. Bo Mussolini był, to wszyscy Włosi poszli do więzienia. Też opowiadał, to miał łzy w oczach, jak przyjechał tutaj, pamiętam, przyjechał do Polski, tutaj do nas przyjechał, do Łodzi. Żeśmy go zostawili, Róg Piotrkowski, a Mickiewicza. Albo Piłsudskiego, to zależy, bardziej Piłsudskiego, dobrze, niech będzie po tej stronie. Słuchajcie, wracamy za 2 godziny, a on w tym samym miejscu stoi. Pytamy się, czy on gdzieś był, a on mówi, nie, ja tutaj cały czas stoję. Dlaczego? Ja mówię, a dlaczego stoisz? Ja nie wierzyłem, że ja tu jestem. Ja się bałem, patrzyłem na tych ludzi, patrzyłem na to wszystko. On jako reżyser po Moskiewskiej Szkole Reżyserii, wspaniały reżyser, wspaniały, naprawdę wspaniały. Jeżeli chodzi o talent, zresztą w Kaliningradzie, także w teatrze, tam robił swoje sztuki, doskonałe te sztuki, faktem. A to, co on robił z aktorami, ja po raz pierwszy byłem, no tak na scenie, no bo tutaj oczywiście, że w Łodzi tak, u Dejmka, oczywiście tak, ale nie byłem podczas prób, nigdy nie byłem podczas prób teatralnych, a u niego byłem po raz pierwszy. Patrzyłem na to, jak po prostu jak przerabia tego aktora, jak mu tłumaczy, jak gra, jak potem ten aktor gra. Niesamowicie. Metamorfoza teatralna doprowadzona do perfekcji, mimo że teraz już wiem, na czym to polega, bo przez astrologię i przez te wszystkie moje lata życia, ale wtedy jak to było dla mnie szokiem. Dobra, idziemy dalej, bo to będziemy tutaj gadać, a już niedługo będziemy kończyć, tak, no więc. No i potem następnie tutaj mamy, zobaczcie, tutaj najdalej oddaloną planetą tutaj od tej zbitki, tak, mamy Neptuna, czyli 2 wagi. I ten Neptun jest w Dładzie, no niemożliwe. Wagi, no to się zgadza. Waga. Więc jeżeli bierzemy w archetypie i jako pierwszy będzie baran, no i waga, no to co jest? Waga w tym momencie jest niemiłosierna, bo ma szmatę na oczach i miecz. A Neptun to ofiary. Ryby. Więc spokojnie bardzo dużo ofiar. No no co? Nie mam dziadka, tak? Nie miałem dziadka. Wiecie, ile osób nie ma dziadków? Albo babć? Albo dziadków i babć? Albo swoich rodziców? Tego jest cała masa w Warszawie. Nie ma człowieka w Warszawie, którego by rodzina nie zginęła. Jeżeli to jest prawdziwy warszawiak, taki warszawiak z krwi i kości. Nie ma takiego. Nie ma. Teraz pytanie. Najprostsze pytanie. Jestem dzieckiem tych ludzi. Tego mojego dziadka, wnukiem. Czy ja dzisiaj bym tak samo postąpił?
Przyrzekam, że tak. Słowo harcerza. Tak samo. Nic się nie zmieniło. I każdy z nas, kto jest stamtąd, powie, że tak samo. W tamtych warunkach tak samo. To pokazaliśmy w Solidarności, to pokazaliśmy kilkanaście razy. Krakowiacy pokazali przy tutaj kłopotach zdrowotnych Jana Pawła, całą noc siedzieli. To są te spontaniczne ruchy. To jest ten spontaniczny ruch na granicy. To trzeba bardzo szanować. Te rzeczy są, to jest najwyższe pospolite ruszenie. Tak, mamy to zapisane na monetach. Rzeczpospolita. To jest ruch społeczny. My to mamy w genach, my to mamy w sobie, w swoich sercach. Nawet nie w umyśle, bo w umyśle tego my nie mamy. My robimy to z serca. To jest coś wyżej. My to mamy wpisane w naszą religię. Polaka religię. Czego się bardzo boi świat. Boją się i Rosjanie, i Niemcy. Co doskonale widzi Donald Trump. To, co widzi to, co widzą Węgrzy, to, co widzi Erdogan. Bo my zawsze wyciągniemy rękę, jeżeli tylko ma kłopot jakiś człowiek, zawsze mu pomożemy. Tylko żebyś się nie ważył. No właśnie się ważył. I teraz idziemy w drugą stronę. Idziemy w stronę od Słońca, czyli idziemy od Słońca w drugą stronę. I tutaj mamy ile? Pójdziemy sobie tak. Tutaj mamy 9. 9 lwa. Co to będzie? 9 lwa to jest Słońce. Nie, no jak to jest możliwe? No dobrze, nie będzie 9 lwa. To jest Słońce. A co jest 9? A co będzie 8? 8 lwa jest Pluton. Czyli tu pomiędzy tym 8 lwa jest Pluton. Teraz zobaczymy aspekt. 9 Słońce, a 8 Pluton i schodzimy z kopii. Ta sama, czyli Pluton, ręka w rękę, jest koniunkcja, tak? Jest koniunkcja. Tu jest koniunkcja i proszę zwrócić uwagę, jest Pluton. Pluton jest po 12 stronie, czyli jest rybami, ofiarą tego tutaj. Pluton jest pograniczem życia i śmierci. Pluton ma tego w sobie, jeżeli dzielimy Pluton ma tą jaszczurkę. Tak jak urwiemy ogon, to on odrośnie. No i właśnie odrósł ten ogon. Ale to jaszczurka jest ta Warszawa. To już nie jest ta sama Warszawa. No, ona jest takim lekkim tchórzem. Ale jednak odbudowano tą Warszawę. Odbudowywała cała Polska tą Warszawę. To była dobra decyzja. Nie wiem, kto ją dał, czy to dał ten, co go w trumnie przywieźli, czy kto inny, kto wydał tą, że Warszawę odbudujemy, czy to była na złość Niemcom, czy też sami warszawiacy, bo moja babcia jak pojechała do Warszawy już po wojnie, znaczy po wojnie, nie po wojnie, tylko jak Rosjanie wyszli,
to tam, gdzie mieszkała, no to już nic nie było. Już nic nie było, nawet kamienia nie było. Mało ty, że bomba tam rąbnęła i moją mamę zasypało z dziadkiem, no to odkopali, ale tam jeszcze trochę było czegoś. A już jak weszli ci, wiecie, którzy, ci nasi sąsiedzi, to już tam poniszczyli kompletnie wszystko. Bo mieliśmy taką małą piwnicę i w tej piwnicy były złożone wszystkie zdjęcia, wszystkie rzeczy, wszyscy sąsiedzi. I to zamurowane było cegłami. Takimi, wiecie, nie było tynku, nie było możliwości, bo może gdyby był tynk, to by się przechowały te zdjęcia. A nie, i jak spotkaliśmy takiego pana, mama tam chodziła i taki pan i w pewnym momencie podchodzi, tak mówi, przecież ja panią znam. Mówi, pani mieszkała tu i tu. A mama mówi, że nie. Mówi, ja mieszkam tu i tu. A on mówi, no tak, mówi, racja, mówi, bo pani chodziła tutaj. A mama mówi, tak, tam chodziłam do koleżanki. A o co chodziło? Dlatego, że było przejście z jednej bramy w podwórkach, było przejście. No i jak widziała mama Niemców, jak szli, to wchodziła do pierwszej lepszej bramy, wiecie, żeby tylko, no i przechodziła tymi punktami takimi, bo przed samym powstaniem pootwierało się takie przejścia. W Łodzi też to było. W Łodzi też to mieliśmy. Ja mieszkam na zachodniej, więc żaden problem było przejść pod pewnymi takimi przejściami, na przykład na Piotrkowską, czy tam jeszcze gdzieś. Były takie przejścia. Dzisiaj założono te bramy. To jest dalsza część komunizmu. Tego nowego. Na przykład parki ogrodzono w Łodzi. Po co? Nigdy parki, ja uważam, że ten park Źródliska, tutaj no to ogrodzenie powinno się zdjąć i żaden park nie powinien być ogrodzony. Był taki moment, że tutaj milicja pilnowała, jak rośnie trawa. Nikogo w parku nie było, a na środku były 2 wozy policyjne i się byczyli ci policjanci. Byczyli się i za to płaciliśmy. Także to była jeszcze milicja. Czy policja już nawet była. Także ja bym to wszystko wyciął, normalnie to ogrodzenie i jeżeli dojdzie do czegokolwiek, to będę się starał o to, żeby to zlikwidować. Tak zostawili to fabrykanci. Fabrykanci zdjęli, nie było żadnych płotów. Nieprawda, że były płoty. Fabrykanci tutaj były kiedyś płoty, ale nie ogrodzone, tylko bo było zoo i były klatki, były tam straszne te klatki, były ten niedźwiedź, nawet do niedawna były jeszcze rusztowania od tych tych klatek, znaczy takie, no trudno powiedzieć, takie pręty jakieś, było to wszystko, polikwidowali to wszystko, powyciągali, tutaj ci nowocześni tak zwani toalety były, też polikwidowali, mnóstwo rzeczy polikwidowali w tych parkach, były miejskie toalety, normalnie, jeszcze tam jak pokazywałem wam wczoraj na tym filmie ten Niemczyka, tak, skwer, to prawie naprzeciw była toaleta. Normalnie, do której można było zejść, tam była taka pani czy pan, nie wiem kto tam był, ja tam nigdy nie byłem, no ale to nie było głupie, dlaczego na ulicy nie zlikwidować i w każdym domu była toaleta publiczna, w każdym domu. Nie było, jak ktoś wszedł, to proszę, tutaj jest toaleta. A teraz po klatkach robią. I to jest właśnie to, co ja mówię, ten Polska B. To są ci, którzy są z Polski B, bo oni nie potrzebują ani dłoni umyć,
ani twarzy umyć, bo nie potrafią, tylko siedzą w maskach i śmierdzą na stanowiskach. Taka jest prawda. Śmierdzą na stanowiskach. Zresztą co tu ukrywać? No warszawiacy najlepiej wiedzą, kto siedzi. Kto siedzi, kim była mamusia. Wszystko jest do sprawdzenia. Wszystko wiadomo, jak ona tam miała na imię. Ta ślicznotka. I jeszcze kolega mi mówi, ale wiesz, to tamto o 10. Dobra. Żadnych zasług nie uwzględniamy, bo nie było takich. No i mamy tutaj, tak, mamy, nie widzicie. Mamy tutaj tego Plutona, no to już wiemy, ale cofnijmy się jeszcze, no i co mamy? Nie mówię o węzeł. Węzeł to jest karma, no ale ta karma powstańcza jaka jest? Węzeł, pokaż rogi. Gdzie ty jesteś? Może tutaj? Nie wiem, bo nie jest węzeł? Nie ma, nie jest węzeł. No jest bliźnięta wraku. Bliźnięta wraku, no gratulacje. Rak to społeczeństwo bliźnięta, na dwoje baba wróżyła. No więc wróżyła, co drugi przeżył. No i mamy teraz tutaj następną planetę, ale to nie bierzmy węzła, tylko od Plutona mamy następną planetę w tył, czyli jeżeli tutaj mamy Słońce, to tu są ryby, a tu jest wodnik, tak? Przypuśćmy. To Saturn jest jakby wodnikiem, a Saturna mamy, zaraz zobaczymy jaki mamy 2D, Saturna, jedziemy, mamy w Raku i w Pannie. Rak i Panna, czyli mamy dom, no i co tutaj jest? Panna, niemiecki dom. Wiecie, co to jest niemiecki dom w obozach koncentracyjnych? Najpierw kazali się umyć, potem następnie rozebrać, umyć, a potem gdzie? Zapraszali do łaźni. A co było w łaźni? Jak nie wiecie, to sobie popatrzcie, jak skończył Korczak ze swoimi dziećmi. Nie swoimi, tylko z dziećmi. No i co? Podoba wam się to? Podoba wam się to, żeby nie płacili odszkodowania za to? Za każdą cegłę? Dranie. No i potem dalej co mamy? Jedziemy. Słońce. Tak, lew. Nie patrzmy. Słońce. Potem mamy ryby. Wodnik. I jak się cofamy, co mamy? Koziorożca. Czyli Uran jest koziorożcem. Jest w bliźniętach. Zaraz zobaczymy w jakim. Czyli najważniejsza planeta w tym całym układzie. Przypuśćmy takim dziwnym. No więc Uran mamy w bliźniętach i w Wadze. Podoba wam się? Dobra. Kończymy z tą zabawą. Przechodzimy tutaj i przechodzimy do tranzytu. Opa. I mamy dzisiaj, czy wracamy do, poczekajcie, przejdziemy sobie do nie godzinę, tylko dzień, tak? Dniem mamy drugi, czy jutro i godzina, tylko godzina potrzebna nam. Jest w tej chwili 22:11, ale sobie cofniemy. Ile musimy do godziny 17 dojść? Tak? Dobrze. I jeszcze uciąć 11 minut i 1 sekundę. Minutę. Jest. Jesteśmy punkt. No i czy jest podobna sytuacja? Popatrzcie. Uran
Uran w bliźniętach, tylko że ten Uran jest na szczęście bliźniak. Tamten Uran, gdzie był? Uran był w Wadze. Zobaczcie, Słońce, ale zobaczmy tak, na aspektach będzie dużo łatwiej, co będziemy tam się bawić. Słońce, koniunkcja, no i mamy Plutona, tak? Pluton w Warszawie. No i popatrzcie sobie, jak to jest. Zobaczcie, dlaczego, i teraz widzicie tą kwadraturę, tutaj Księżyca, dlatego ludzie w tej chwili, bo to jest ten teraźniejszy, to jest ten kosmogram na górze teraźniejszy. Zaraz zobaczycie. Opa. Mamy Księżyc, gdzie mamy, szukaj Księżyca. Księżyc jest w Skorpionie, ten tranzytujący. Zaraz zobaczymy. Opa. Księżyc w Skorpionie. Widzicie? Tutaj, tu. Czyli ta jest ta linia teraźniejsza, ta linia jest ta powstańcza, tamta. I teraz zobaczcie, Słońce, ale zobaczcie, jest kwadratura. Dlatego my czujemy, że coś się święci. Kwadratura, jeżeli jest kwadratura, to jest do roboty. I tutaj czujemy to powstanie warszawskie. Jest ten kwinkus z Uranem, czyli ta Polska A i B. Ta Polska A i B. Ci, którzy stoją, że to trzeba zapomnieć, to nie jest istotne. Oho, już pokażę. I tutaj następnie mamy Księżyc, kwadratura Pluton. Proszę, ta kwadratura jest najważniejsza. Ta i ta kwadratura, tu. I to jest ta pamięć historyczna. Ten kwinkus, to sobie można w pupę podetrzeć tym. I teraz mamy Merkurego i mamy Merkurego. I tutaj jest to, co wyszli warszawiacy i śpiewali na plac. Tam te piosenki. To już któryś raz oni śpiewają, bo ja nie byłem nigdy na tym, bo nie chcę, bo ja ryczał jak bubr. Teraz mamy Wenus. Zobaczcie jak. Zobaczcie. Jeżeli bierzemy tutaj pieniądze, to zobaczcie, że jest opozycja jako Wenus, ale możemy brać jako miłość. Zobaczcie, jak wspomnienia, jakie są. Wenus także jest ofiarą, też można brać pod uwagę, jeżeli bierzemy jako ofiarę. I teraz zobaczcie, tutaj jest Jowisz. Nie zapomnimy nigdy, sekstyl z Jowiszem. Nigdy. To jest świetny układ ten. I kwadratura z Neptunem. Wenus i ofiary. Kwadratura. I to jest do zrobienia, to jest do spełnienia. Kwadratury są do spełnienia, nie do zapomnienia. To jest to, co jest w naszych żyłach. I macie Marsa pustego. Jeżeli jest planeta pusta, jest najsilniejszą planetą, jaka jest. Czyli ten Mars, ta pamięć jest najważniejsza. Teraz ta. I dlatego tutaj to jest najważniejsze. Nie ma nic ważniejszego jak pusta planeta. Znaczy nie mająca aspektu. Dlaczego? Dlatego, że w każdy aspekt po prostu jakby urywa ten tort. Macie taką pizzę pokrojoną na ileś części i tyle, ile macie z tych skojarzeń z innymi planetami, to sobie planety tak sobie rozdają. Jak jest koniunkcja, no to jest wzmocnienie tej planety albo osłabienie, to zależy po prostu do czego ona należy, benefików albo malefików. No i po prostu, benefik, malefika i klops. No i koniec, i już. Ja mówię do tych, którzy tak starą astrologię, żeby oni zmądrzeli wreszcie, bo jeszcze raz usłyszę, że powstanie było niczym, to naprawdę dam z liścia. Naprawdę wywalę z liścia. Niech mi ktokolwiek, tak, ten były cwaniak z Warszawy, który był, co Jakubowski, aż to są wstrząsów. Ja się wcale nie dziwię. Ja się dziwię, że mu z tego stołu nie wywalił. Bo powinien mu tak walnąć w ten siwy łeb, żeby aż mu włosy wypadły. To jest po prostu niewiarygodne, takie zachowanie. Pod tym względem jestem ortodoksą. Ortodoksą i to bardzo.
I teraz mamy tutaj tego Marsa, mamy Jowisza. Jowisz, zobaczcie, z Marsem. Jowisz, ten tranzytujący, nie daruje tym Niemcom. Zobaczcie, sekstyl, brawo. I macie co? Tutaj macie półsekstyl z Uranem. Uran czeka i dlatego jest ten półsekstyl. To nie jest dobry aspekt, ale trudno, jest, bo jest. Lepiej jak jest, niż jakby go nie było. Saturn z Księżycem. Zobaczcie, kwadratura. Nie zapomnimy. Nie zapomnimy, tylko czekamy na czas. Jest kwinkus z Jowiszem. Czekamy na czas. Czekamy na czas, bo kwinkus Saturn, Jowisz. I gdyby była koniunkcja, to by było już, gdyby było to, a tak to pali się ląd. I nie wiadomo, w którym momencie wybuchnie kwinkus. I opozycja z Neptunem. Saturn z Neptunem. Ta pamięć historyczna i czas. Pamiętamy. Uran. Zobaczcie, kwinkus z tym. I to jest ta opozycja bolszewicka, która kombinuje. To jest to. Tutaj, ale tutaj mamy kwadraturę. Tutaj jest. I oni muszą przejść. A dlaczego? Zaraz wam coś powiem. Dlatego, że generał Rozubierski właśnie był już z komunistycznej, to była młodzież komunistyczna i dostał od Bora Komorowskiego przecież Virtuti Militari w czasie powstania. I on miał świadomość tego. I to był faktycznie wielki człowiek. Wielki człowiek, naprawdę wielki człowiek. Ja wam kiedyś poopowiadam, jakie numery on robił w związku kynologicznym i jak to wyglądało. I uważam go za bardzo porządnego człowieka, mimo to, że niektórzy mogą mieć do niego pretensje, bo przecież to był jeden z tych generałów, tak, tej grupy takiej zamachlowania. Ale no jednak. Jedziemy dalej. Bach. No i mamy trygon. Trygon z Neptunem Urana. Też bardzo dobre. Teraz Neptun, zobaczcie, Neptun, Księżyc. Wspaniała rzecz. Teraz jest tutaj kwinkus z Jowiszem. No, trzeba poczekać. I jest opozycja Neptun-Neptun. No i mamy Plutona. Zobaczcie, tutaj jest kwinkus z Jowiszem. Też bardzo dobrze. I mamy z czym? Z Neptunem. No i macie wszystko wyjaśnione, wszystko wytłumaczone, jak wygląda nasze kochane powstanie warszawskie, jak to wszystko wygląda. Także jeżeli ktoś mówi, że to było niepotrzebne, to niech sobie spojrzy w kosmogramie, się nauczy czytać. Żaden problem. I w tej chwili jest wiele rzeczy do zrobienia jeszcze. Mamy czas na to. Pierwsza podstawowa sprawa, jeżeli się Niemcy rozpadną, to rozpadną się dzięki prezydentowi Trumpowi i wtedy będziemy mogli klaskać i szczelać z radości ze wszystkich rakietnic i nawet tych czerwonych. I się cieszyć, że ten naród wreszcie zniknie. Niech on się roztrzaska w drobny mak i nigdy nie dopuści, żeby ten naród cokolwiek w ogóle stanowił. To nie jest naród, to jest zlepek jakichś księstewek. Jeżeli nawet mamy pochodzenie stamtąd, to trzeba się cieszyć, że nie zginęliśmy i że mamy ten patriotyzm. A jeżeli mamy tam rodzinę, to trzeba im wytłumaczyć, co to jest za rodzina. Tak jak pani Merkel ma tutaj, jakby nie było jej ojca, brat mieszka w Poznaniu. No więc i ona ani słowem? Jak to jest? Jak to jest? Nigdy nie przyjechała do wujka? Do stryjka, przepraszam? Nigdy? No, macie wszystko. Słuchajcie, żegnam was, trzymajcie się do jutra, oczywiście z Bogiem i módlmy się za tych powstańców, którzy odeszli, bo dzięki nim żyjemy, dzięki nim mówimy po polsku. Bo tak to byśmy gawarili po rusku.
Trzeba napisać, co by było, jakby nie było powstania warszawskiego, taką książkę. I co by było, jakby czerwoni weszli tutaj i zrobili z nas republikę. Republiku Polszy. Tylko nie wiadomo, czy by była Polsza. A może by była Stalinogród, albo jeszcze jakieś inne. Przecież już był. I byśmy, jak to by było? Obłast stalinowska. O, takoje. No, pomyślcie o tym. Bo niektórzy jeszcze marzą o tym. I to nie te onuce, tylko ci, którzy mówią, że to są onucy, tak zwani zieloni. Niech się zastanowią. A już najbardziej ta pani aktorka, która głupoty takie gada jak ta Wanda Wasilewska. I nie tylko. Chyba brała wzór z niej, albo wyssała z mlekiem matki. Trzeba by sprawdzić, jakie ma pochodzenie, bo pochodzenie na pewno ma kiepskie. A ci, którzy mają takie, jak to się mówi, arystokratyczne, to trzeba sprawdzić, czy nie był hrabią, bo jak był hrabia, każdy hrabia to kawał drania. Bo u nas takiego tytułu nigdy nie było. To były kupione za pieniądze tytuły. U nas były zupełnie inne tytuły. Kasztelan, podstoli, rejent. No te hrabiowskie wszystkie to sprzedawczyki. A jak nie, to zobaczcie, kim był Dzieduszycki, a potem, no także i Waldorf, no i pani Kinowa, jak się zadawała z panem czerwonoarmistą Kiszczakiem. Trzymajcie się, bo już za dużo mówię, a to nie są, to jest dziwne, że na powązkach może, że ziemia nie drży. Ale Matka Ziemia wszystkich przyjmie, a my musimy pamiętać i musimy kształcić nasze wnuki, dzieci. Twardo. Trzymać te książki, a nie Wikipedia, bo Wikipedia kłamie. Z Bogiem, dobranoc, trzymajcie się. A, muszę tutaj zrobić. Dobra. Jest nasz ukochany zegar. Pa, pa, pa. Przepraszam, jeszcze chwileczkę. Czy Dorota jesteś? Napisz, czy jesteś. Bo dopiero teraz przeczytałem to. Odpisz tylko na szybciutko, czy jesteś. To ci odpowiem. I tutaj wszystkim osobom, które są, bo będą mogły obejrzeć. Dlaczego liczymy bez różnicy, jak liczymy? Jeżeli bierzemy od planety, na każdym od planety i robimy tak zwane ascendy. Tylko pamiętaj o tym, że potem już nie robimy tych domów takie, jakie są, jak są w Redixie. Tak jak tutaj, popatrz, tak tutaj mamy różne te domy, tak, zobacz, ten jest bardzo wąski, tak, 10. dom, 11. dom też jest taki jakiś dziwny, tak, a zobacz, ten 12. dom taki, to wtedy, jeżeli przerabiamy te domy, robimy wszystkie po 30 stopni. Dlaczego? Dlatego, że nam jest szybciej się zorientować. Jeżeli weźmiesz Marsa, czy masz, można powiedzieć, że Marsjaniusz, bo tak
czy masz Saturna na ascendent, czy masz Saturniusz. My tak to nazywamy u siebie. Tylko robią to, ja nie wiem, czy robią inni, ale tylko robią to ludzie, którzy wyszli spod ręki profesora Leszka Weresa. I wtedy robimy po 30 stopni. Jak rozrysujesz swój kosmogram i zrobisz na każdą planetę, wtedy po 30 stopni to jest bardzo łatwo, bo tylko 30 stopni cyklem sobie zaznaczysz i będziesz widziała, gdzie masz Słońce, mimo to, że masz na przykład Saturna i w którym sektorze, w którym domu, i wtedy zupełnie inna jest świadomość. Dlatego my, jak idziemy, wracamy, tak jak ja idę planetami, tak jak tutaj zauważyłem, że mówię znakami do tyłu, bo też jest łatwiej tak zaprogramować tą planetę, jaką ona ma charakter, jaki charakter. Mało tego, jeszcze ma dom. Masz więcej oparć jakby słownych i o to chodzi, bo ty się już wtedy nigdy nie pomylisz w słowach, które używasz, bo sektor ci daje to, co ci daje sektor, czy dom, tak? Daje ci pierwszy dom, jak cię patrzą, jak cię widzą, jak cię odbierają. Drugi dom, czym pracujesz, jakie masz zaplecze. Trzeci dom to jest informacja, jaka jest twoja percepcja. Czwarty dom, jakie masz korzenie, domy. I to wszystko masz po kolei. Ale jak weźmiesz od Marsa, przypuśćmy twojego Marsa, czwarty dom to też jego korzenie. Czwarty dom to są marsowe korzenie, bo nie możesz go opracowywać tak jak cały kosmogram. Musisz go opracowywać tylko w tych danych, ale te dane są w stosunku do tej planety, którą robisz na ascendent. Jeżeli to jest Saturn, to Saturniusz. I jakie ma korzenie twój Saturn? Jaki jest twój ojciec, jaki jest twój dziadek, jaki jest twój chłop, narzeczony, wszyscy. Jaki masz stosunek do mężczyzn? Jaki jest mężczyzna twój własny? Jak masz Jowisza, to jaki jest dziadek twój? Jaka jest postać tego dziadka? Jaka jest postać twoja w stosunku do starszych osób, do senatu? 9. dom to także filozofia. I jakie masz podejście filozoficzne? I teraz w zależności od planety sobie takie rzeczy robisz. Dlatego musisz pamiętać, że każda strona, nie wolno ci się cofać do tyłu, co nie jest prawdą, że nie, bo wolno ci się cofnąć do tyłu, dlatego czy możesz się cofnąć na tej zasadzie, że jest baran, byk, nie, w ten sposób nie, ale baran, ryby, wodnik, możesz się cofnąć. Zawsze kosmogram jest w jedną stronę. Kiedy się cofasz, wracasz się. Ale wolno ci się wrócić. I psychicznie też ci się wolno. Tylko jeżeli się wracasz, to już wtedy domy wyrównują się do 30 stopni. Musisz też to brać pod uwagę. Także raz masz takie, raz masz takie. Wiem, że to jest zagmatwane jak cholera. Ale trudno, no na tym polega astrologia. Astrologia jest prostą wiedzą, tylko no trochę zakręcona jak świński ogonek. Pa, pa, pa. Dobranoc. Z Bogiem. Poniała czy nie poniała? Niech napisze. Pa, pa.